Jest kilka rzeczy, które mogłem wtrybić sobie nieco bardziej przez ostatnie kilka miesięcy. Zaufaj procesowi. Godzina spędzona nad czymś zawsze będzie lepsza niż godzina nad myśleniem nad czymś. Tutaj starałem się nagrać jakieś 20% całego procesu, a kiedy rzuciłem materiał na kompa, okazało się, że mogę zrobić dla was film, który ma jakieś 3 dni. Chciałbym się skupić tutaj na pisklakach wykluwających się z jaj gdzieś w ciemności. 220 milionów lat temu, w bezlitosnych czasach, o których dzisiaj sobie trochę pogadamy. Jestem dorosłym i odpowiedzialnym typem. Często tak sobie to tłumaczę, kiedy zabieram moją ciężarną żonę w okolice skał, w których krążyły kiedyś legendy o diabłach, albo do jaskiń, w których każdy centymetr tych stalagdytów powstawał 10 000 lat. Zresztą sam zobacz. Te skały były kiedyś dnem morza, a ten teren miliony lat temu był pod wodą. Prądy rzek wyrzeźbiły w nim tunele, po których dziś możesz sobie chodzić i wąchać te skały. Przecież nawet nikt tego nie zobaczy. Co łączy te wszystkie miejsca? Otóż natura potrzebowała naprawdę ogromnej ilości czasu, aby zagospodarować nam te rejony. A kiedy przyjrzysz się bliżej, jesteś w stanie zobaczyć ślady życia sprzed 200 milionów lat. Ichnolodzy, tak zwani tropiciele, zajmują się badaniem skamieniałych odcisków stóp zwierząt. Badania takich tropów z Polski sięgają 1959 roku. W miejscowości Gliniany Las w Górach Świętokrzyskich profesor Władysław Karaszewski z Państwowego Instytutu Geologicznego znajduje 2 pierwsze tropy dinozaurów w Polsce. Pomimo, że wtedy ten temat był, lekko mówiąc, niszowy, udało mu się wydać publikację na ten temat. Jednak znalezisko wróciło na biurko dopiero w latach 80. W tamtych rejonach odnajdywano nawet 10 podobnych śladów na każdym metrze kwadratowym. Niektóre ślady swoją budową prowadzą nas do czegoś, co znaleziono też w innych częściach świata. W skałach datowanych na ten sam wiek, m.in. w Zimbabwe, w Arizonie, w Azji czy w Nowym Meksyku. Omawiany ichnorodzy, czyli określona grupa skamieniałych tropów, została nazwana gralator. W wolnym tłumaczeniu szczudłonogi wędrowiec. Logiczne, że po śladach nie możesz dokładnie określić wyglądu zwierzaka, ale dokładniej opracował ich opis w XIX wieku Edward Hitchcock, amerykański geolog i paleontolog. To on, jako jeden z pierwszych naukowców, potraktował skamieniałe ślady jako istotne źródło wiedzy o prehistorycznych zwierzętach. Jego zdaniem odpowiedzialne za ślady z rodzaju gralator zwierzęta musiały posiadać nogi podobne do strusi. Ślady miały okolice 15 cm i z pewnością należały do teropoda, inaczej dwunożnego, drapieżnego dinozaura. I to właśnie one do dziś pozostają jednymi z najliczniejszych, jeśli chodzi o polskie, dolnojurajskie stanowiska paleontologiczne. Znaczna większość znalezisk dotyczy terenu Gór Świętokrzyskich. To tutaj od 2002 roku następują odkrycia szczątków tetrapodów o 18 milionów lat starsze niż te znane dotąd nauce. Wśród nich nawet 26-centymetrowe ślady, które pozostawiły pierwsze stworzenia, jakie wyszły na ląd. Tropy w Sołtykowie zostawił Dilophosaur jakieś 180 milionów lat temu. Mamy bardzo dobrze zachowane szczątki największego drapieżnika Europy w swoich czasach, nazwanego na cześć legendy o smoku wawelskim. Oraz nasz szczudłonogi wędrowiec. Celophys. Drapieżnik długości nawet 3 metrów. Jeden z pierwszych teropodów i przodek największych drapieżników, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Pierwsze jego odkrycie miało miejsce w Nowym Meksyku, w czasach, kiedy okolice zamieszkiwali kowboje. Później odkryte blisko spokrewnione z nim gatunki zaliczano do rodziny nazwanej celofyzoidami. Obecnie obejmuje kilkanaście uznawanych gatunków. Skamieniałości najmniejszych przedstawicieli rodziny, lekko przekraczających metr, odnaleziono w Niemczech, natomiast tropy największych, nawet 5-metrowych bydlaków, m.in. w Dolinie Tomanowej, w Tatrach. Co poniekąd sprowadziło mnie tutaj.
Blokowanie obrazu to nie jest jakiś skomplikowany proces. Kładziesz podstawowe barwy tylko po to, aby później pobawić się na nich nieco bardziej szczegółowo. Powinno to zająć jedno posiedzenie. Mi to zajęło, z tego co pamiętam, około tygodnia. Póki co nie ma tu miejsca na żadne szczegóły, ani na ostre krawędzie w tle, gdyż chcę je tu zblurowane, jak to zwykle bywa przy fotografowaniu małych obiektów, jakimi w tym przypadku są zwierzaczki wykluwające się z jaj. Ten oto jaszczur to pisklak naszego celofyza. W pięknych czasach zwanych triasem. Nie było jeszcze kwiatów. W powietrzu unosił się głównie dwutlenek węgla. Księżyc był około 30 razy większy niż dziś, a kiedy padał deszcz, padał nawet przez 2 miliony lat. Non-stop. Mając swoje ulubione Nike i wystarczająco dużo czasu, mógłbyś przejść cały ląd na ziemi na piechotę, bez dotykania wody. Oczywiście, jeśli nie zabiłby cię jakiś potwór albo klimat na całym świecie przypominający saunę. Występowanie tzw. megamonsunów powodowało globalne powodzie i lawiny błotne, natomiast życie zaczęło się dopiero odradzać na opustoszałej planecie spowodowanej masowym wymieraniem. Zwierzaki takie jak ten przyszły na świat na prawdziwym ewolucyjnym polu bitwy. Starałem się odzwierciedlić budowę skamieniałości szkieletów najmłodszych osobników, jakie odnaleziono. Do tej pory niestety nikt nie natrafił na szczątki celofyza wykluwającego się z jaja. Ale spekuluje się, że jaja miały rozmiar troszeczkę większy niż jaja dzisiejszych kaczek. A w jednym gnieździe mogło znajdować się ich od 12 do 24, czyli teoretycznie powinny wypełniać tło całego mojego obrazu. Ale projektując go stwierdziłem, że trochę schrzani mi to kompozycję. Zależało mi na tym, aby sprawiały wrażenie ulokowanych gdzieś w bezpiecznym miejscu. W tle możecie zobaczyć jeszcze kilka jaj oraz wyjście z czegoś a la jaskinia. Pomimo tych bezlitosnych czasów są bezpieczne. Maleństwa z końca łańcucha pokarmowego musiały dzielić terytoria z ogromną ilością innych wygłodniałych gadów przystosowanych do życia w tych średnio sprzyjających warunkach. Przez lata krążyły teorie, że celofyzy miały dopuszczać się kanibalizmu. Miało to działać jak u dzisiejszych niektórych waranów. Osobniki, które zostawały w gnieździe zbyt długo, były po prostu zjadane przez swoich rodziców, ale dopiero w 2002 roku, po zbadaniu szczątków zawartych w skamieniałych jamach brzusznych dorosłych osobników, okazało się, że większość przypominających pisklaki pozostałości to całkowicie inny gatunek. Tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, jakimi metodami posługiwali się rodzice tych młodziaków. Wiemy tylko, że bywały one skuteczne. Skamieniałości celofyzów dowodzą, że były jednymi z najbardziej rozpowszechnionych drapieżników swoich czasów na świecie. Tropy Gralator z Polski wystawione są w Muzeum w Starachowicach oraz m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Znajdywane m.in. na terenie Borkowic, Zawiercia i Lisowic. Natomiast w Ameryce Północnej zachował się tylko jeden okaz dowodzący tezie, jakoby celofyzy posiadały prymitywne upierzenie, co w ostatecznej fazie obrazu też postanowiłem delikatnie uwzględnić. Tak więc zaczyna pojawiać się odpowiednia definicja rzeczy. Kamyczek zaczyna przypominać kamyczek. Gałązka, niezauważalna gołym okiem, też znajduje swoje miejsce. Nienawidziłem farb olejnych, ale kiedy już je ogarniesz, czujesz, że otwiera się przed tobą całkowicie nowy horyzont. I mówiąc ogarniesz, mam na myśli przygotowania do tak dużego obrazu, które trwały jakieś 2 lata. Testowanie rozcieńczalników, mediumów, z którymi jak przesadzisz, to obraz żółknie i pęka. Przerzucanie projektu z tableta na 2-metrowe płótno. A tutaj, w tym momencie, łapiąc za ten mikropędzelek i malując obraz 2 metry na metr, giniesz. Nie macie. Jest godzina 21. Twojej żonie zbliża się termin porodu, więc jesteś pod telefonem. Wiesz, że powinieneś wrócić do domu, ale nagle słyszysz, że za oknem zaczynają już ćwierkać ptaszki. Zapominasz jeść. Nie pijesz, żeby nie chodzić do kibla. Bardziej skupiasz się na swoim planie. Nie wiem, czy to pasja, czy jakaś niezdrowa, chora psychoza. Cała ta ziemia zajęła mi około miesiąca. Wtedy też stwierdziłem, że nic nie posunie procesu naprzód, tak jak skupienie się trochę na zwierzątkach. Szybka historyjka.
Moja mama powiedziała mi kiedyś, że zaraz po tym, jak napisałem swoje pierwsze słowo w życiu, narysowałem dinozaura. Więc tak, jestem gotów. Ożywmy je trochę. Tak więc 70 km od mojego miejsca zamieszkania zostały odnalezione tropy zwierzęcia, którym jarałem się praktycznie całe moje dzieciństwo. Ale czas na najważniejszy fragment tej podróży, bo najbardziej ikoniczne znalezisko sięga XIX wieku. Pośród wielkich czerwonych skał rejony Nowego Meksyku zamieszkiwały plemiona Pueblo i Anasazi. Krążyły tam legendy o duchach, kamiennych wężach i tropach demonów wabiących ludzi gdzieś w głąb pustkowi. Miejsce później zostało przejęte przez rancherów, kowbojów i hazardzistów ukrywających się przed prawem. Co dość creepy, to oni również zgłaszali różne paranormalne akcje i zaginięcia bydła. Miejsce właśnie wtedy nazwano Ghost Ranch. W 1881 roku dwaj paleontolodzy ze wschodniego wybrzeża zaangażowani byli w konflikt, który później przyszedł do historii jako wojna o kości. Zamiast samodzielnie szukać skamieniałości, mieli w zwyczaju polegać na sieci najemników. I to właśnie jeden z nich, David Baldwin, miesiącami samotnie podróżujący na mule poprzez pustkowia Nowego Meksyku, wrócił dosłownie z workiem wypełnionym kośćmi dinozaura. Pozostałości sklasyfikowano jako lekkiego, zwinnego i jednego z pierwszych teropodów żyjących na świecie. Nazwano Celophys, czyli z łaciny pusta w środku forma, co miało nawiązywać do rzekomo pustych w środku kości, które znalazł Baldwin. Temat ucichł dokładnie na 66 lat. W 1947, blisko pierwotnego znaleziska, asystent paleontologa George Whitaker natrafił na prawdziwy grobowiec celofyzów. Setki szkieletów prawdziwej hordy drapieżników, które zostały pogrzebane prawdopodobnie przez jedną z powodzi błyskawicznych. Tak dobrze zachowane, że jeden z nich okazał się być okazem diagnostycznym, zastępując tym samym okaz sprzed lat. Z dnia na dzień nasz bohater stał się najważniejszym dinozaurem triasowym. Gatunkiem, który wtedy od razu przychodził do głowy, kiedy ludzie wyobrażali sobie, jak wyglądały, jak zachowywały się i gdzie żyły jedne z najwcześniejszych dinozaurów. Przez lata ekipa nowojorskiego muzeum kopała dalej, wycinając kolejne kawałki skały, które przekazywane były muzeum na całym świecie. Sam osobiście miałem okazję dotknąć 3 osobników stamtąd. Ale dobra, bo się rozgadałem, a przecież jeszcze miesiąc roboty przede mną. Nie wiem, czy nazwałbym to lekcją w dążeniu do hiperrealizmu. Ćwiczysz cierpliwość, uczysz się na błędach, aż w końcu widzisz tylko je. Stajesz się głodny na więcej. Przez ostatni miesiąc zastanawiałem się, ciekawe ile zrobiłem kilometrów chodząc w te i z powrotem, obczajając tę kompozycję z daleka. Ten format wydaje się być też niewygodny, ale trochę mi potowarzyszy. Wiecie, miałem jakieś 300 godzin, żeby się przyzwyczaić. Robiąc ostatnie pociągnięcia pędzlem, musisz sobie obiecać, że to naprawdę ostatnie. Inaczej to nie ty skończysz obraz, tylko obraz skończy ciebie. Trias jest uznawany za triumf dinozaurów. Początek ery trwającej prawie 160 milionów lat. Początek czegoś wielkiego, a zarazem zwykła scena przedstawiająca zwierzaki wykluwające się z jaj gdzieś w ciemności. 220 milionów lat temu. Poza teorią na temat megamonsunu przypuszcza się również, że masowy grup celofyzów powstał w wyniku zatrucia zwierząt przez gazy ulatniające się z jezior. Uduszenie popiołem wulkanicznym, burzą piaskową czy głodem z powodu ugrzęźnięcia w błocie. Jedno jest pewne. Do dziś to miejsce w Ghost Ranch pozostaje największym masowym grobem dinozaurów, jaki kiedykolwiek odnotowano. Jest całkiem możliwe, że jeśli pójdziecie na jakąś wystawę o dinozaurach, też znajdziecie tam któregoś osobnika z Ghost Ranch. Oto jeden z nich w warszawskim Muzeum Ewolucji. Za zdjęcia referencyjne służyły mi tu dokładnie 33 fotografie. Jakiś czas temu natrafiłem na jeden art, któremu od razu postanowiłem rzucić rękawicę, poprosić autora o udostępnienie mi go. Kompozycja ze zbliżeniem na głowę zwierzęcia żyjącego 71 milionów lat temu.
Oczywiście nie chcę go zżynać 1:1. Chcę przedstawić to nieco inaczej i skorzystać z własnych referencji, ale dzięki uprzejmości Andy'ego Frasera, grafika komputerowego. Wiem, o kim porozmawiamy sobie następnym razem, wiem, czego od siebie wymagam, robiąc ten obraz i wiem, nad czym jeszcze chcę popracować. I wiem też, dlaczego to nie będzie kolejny obraz, który wrzucę do szafy. I to nie dlatego, że się nie zmieści. Otóż pojawiłaś się. I tak samo i innych ojców, tak samo i mnie, straszono, że wszystko, co kochasz, ograniczy się do najmniejszego stopnia. Dziś mijają 3 lata, odkąd słyszałem te bzdury. Mam nadzieję, że kiedyś obejrzymy moje filmy razem i będziemy głośno śmiać się z tego, jak bardzo się mylili.